Cześć, witajcie na kanale Markel Lejman. Ja mam na imię Małgosia i zapraszam Was na kolejny vlog. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, co sobie ostatnio zamówiłam. Paczka przyszła wczoraj z Biferno i pomyślałam sobie, że od razu ją otworzę. Nie będę już czekała tak długo, bo ostatnio zaliczyłam skuchę, jak wiecie. To znaczy nie ja, no zaliczyłam w sumie. I teraz właśnie najpierw zrobię unboxing, a potem pokażę Wam, jak wychodzi mi ten sweterek w kolorze roku, czyli brzoskwiniowego puchu. Ale najpierw otworzę paczkę z Biferno. Zamówiłam sobie włóczki w zasadzie na sweter, który najpierw chcę zrobić jako próbę swetra od góry do dołu. I teraz właśnie zrobię ten unboxing. Tak, z tyłu oczywiście pewnie włóczki będą z drugiej strony w woreczku, no ale no, damy radę. Tak, bibułka jest od spodu, a ja nigdy nie otwieram tu z tej strony, bo jest ta naklejka z Impeksu. Ale to nic. Trochę poczeleszczę i zobaczcie, jakie śliczne się do mnie przyszły. Zobaczcie. Przepiękny kolor fioletowy. Tak nie naszło. A dlaczego? Dlatego, że kiedyś, dawno temu kupiłam sobie taką fioletową sukienkę. Oczywiście to z akrylu w Promot, w takiej firmie w sieciówce. I bardzo lubiłam tę sukienkę i oczywiście z niej wyrosłam. I tak zapragnęłam mieć jeszcze jedną taką, ale tą sukienkę, o której ja mówię, będę robiła z takiego lawendowego koloru w połączeniu z moherem. A tutaj sobie zamówiłam włóczkę z Rowana i to jest kolor, taka śliweczka. Nie wiem, jaki to jest kolor, bo ten Rowan to ma takie jakieś dziwne oznaczenia. Kilka numerów jest, ja nigdy nie wiem, jaki to jest kolor. 151. Kolor 151 i to jest tak. Wełna 50%, 25% alpaka i 25% wiskoza. Taka włóczka. Taki tweet, a ja ostatnio jestem po prostu, znaczy zawsze mi się tweet podobał i pomyślałam sobie, że zrobię taki sweterek i będę robiła go od góry. Znalazłam opis w gazecie, a tutaj nawet mam, to Wam sięgnę po tą gazetę i to jest sweterek. Tak nie do końca mi pasuje cały wzór swetra, to znaczy tam jest trochę ażuru, ale w zasadzie traktuję to jako taki ćwiczebny sweterek, ponieważ mogę Wam powiedzieć, że z tej włóczki Noro też chcę zrobić sweter od góry do dołu i pomyślałam sobie, że okej, zacznę z takiego tweedu. Opis jest w miarę czytelny, bo już tak jak chce się szybko, to nie ma. Bo już zaczęłam go studiować. Tak wygląda ten sweterek. O, tak. Tu jest raglan i idzie właśnie ten ażur aż do dołu. Tak. No zobaczymy. Mam nadzieję, że... O, tutaj jest w całości, niby w całości, ale też tak nie do końca widać. Bo ten komin jeszcze jest też w opisie, że można sobie zrobić komin. No, w każdym razie taki sweterek, jeszcze raz Wam pokażę, raglanowy. I chcę go zrobić właśnie od góry do dołu. Generalnie rzecz biorąc, ja sobie... Aha, jeszcze Wam powiem, to jest burda z 22 roku. Druty i oczka z tej gazety. Także no tak trąci trochę starością, w sensie, że 2 lata. No ale
Mnie to nie przeszkadza. Sweter ma być w takim kolorze, w jakim chcę. Kolor jest zawsze modny, zawsze można do czegoś go ubrać, ale dlaczego właśnie swetry od góry do dołu? No, Teddy z kanału Knitted Coffee dobrze powiedziała, bo w zasadzie swetry robione od góry do dołu, dobrze mówię, od góry do dołu mają same plusy. Jedynym minusem dla mnie osobiście jest zakończenie ściągaczy metodą włoską, której nie potrafię. Robiłam 2 razy i mogę powiedzieć, że nie do końca byłam zadowolona, ale myślę, że jest to też kwestia praktyki, jak mocno przyciągać tę nitkę. Wyszło mi to zakończenie właśnie w takiej sukience, jeszcze jej Wam nie pokazywałam, w takiej typowo marynarskiej. Na Instagramie gdzieś tam się przewijała w lesie ta sukienka, ale kołnierz jest cały do sprucia, w zasadzie cały, no muszę wypróć rękawy i spróć tak dotąd, bo tam jest takie zapięcie polo. I ten kołnierz kompletnie mi nie wyszedł, nie jestem zadowolona z tego kołnierza. Także to jest do przeróbki, ale właśnie powstrzymuje mnie wyprucie tych rękawów i sprucie pleców i przodów aż tak do karczku. No ale nic, tak, pokazałam Wam tą włóczkę, fajna jest taka. Może taki trochę smutny kolor, ale taki sobie wybrałam. W zasadzie tutaj trochę tak smutno. O, teraz wygląda dobrze. Tak z daleka wygląda tak szaro. On jest naprawdę w pięknym kolorze, takiej śliwki, takiego fioletu fajnego. No tu wygląda w ogóle, nie wygląda na ten kolor, a tutaj wygląda tak z bliska. Także rzeczywiście fajny kolorek. I teraz jeszcze Wam króciutko powiem no bo oczywiście jak dostałam już tę dobrą włóczkę w zamian za tę pomarańczową, to zaczęłam dziergać. Zaczęłam dziergać ten sweterek z koloru roku, z Dropsa Brushed Alpaca Silk. Taki, kolor. To jest właśnie ten kolor. Tak mniej więcej. I z perli, to jest wiskoza z bawełną. Tak. Może tak, o. Ona ma właśnie takie przejścia białe. Tej wiskozy. To jest ta wiskoza się tak mieni, taką białą niteczką. Może będzie widać, będzie widać. Białą niteczką, a bawełna jest taka właśnie w kolorze takiej brzoskwinki lekkiej. Ładny kolor, bardzo ładny kolor i świetnie to wychodzi. I teraz Wam pokażę, oczywiście ja zrobiłam już więcej i prułam wczoraj, bo okazało się, że ja robię bardzo luźno i ten sweter wyszedł na mojego męża znowu. A nie, takiego to ja mu nie zrobię. To by było to by były 2 grzyby w barszcz, jak ja to mówię, to nie może być. No i spójrzcie, jak pięknie wychodzi ten wzór. Troszeczkę widać ciemniejszy ten kolor. On jest w rzeczywistości jaśniejszy, ale ładnie wychodzi. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. I tak sobie mierzę, no myślę, że się zmieszczę. Tam było 113 oczek i to było naprawdę dużo. A tutaj mam na drutach 80. I na drutach 4 robię. I robię na takich drutkach, drewnianych. Lubię te druty bardzo. Na 4. Ściągacz robiłam na 3,5. Tak, ściągacz na 3,5. A to robię na takim zestawie, który sobie kupiłam na urodziny w zeszłym roku. Taki zestaw. I tak wyglądają. A jedne mam jeszcze w robótce jednej i bardzo lubię te druty. Bardzo lubię, naprawdę.
Porządny zestaw, służy mi już rok. Troszeczkę jestem zawiedziona, bo znaczy nie, że zawiedziona, ale ja dużo używam tych drutów faktycznie. I tutaj okazało się, że nie wiem, czy odrapałam, jak wciągałam licznik, bo tak jakby się tutaj troszeczkę w którymś tu, czy w tych trójkach, o tutaj gdzieś się tak, nie, no nie widać, no nieważne. W każdym razie druty mi służą, jestem zadowolona z nich, także tyle na dzisiaj, a jeszcze pewnie coś dokręcę, bo to tak na początek, żeby wszystkiego pilnować, pomyślałam sobie, że już nie będę czekała z otworzeniem paczek, bo to była taka historia z tą paczką. Ja chciałam Wam zrobić unboxing, a że włóczki domówiłam do swetra męża, to pomyślałam sobie, że wcześniej jeszcze, jak mi braknie, to wcześniej jeszcze otworzę tę paczkę przed świętami. Ale okazało się, że włóczek mi nie brakło, więc zostawiłam tę paczkę i ta paczka leżała 3 tygodnie. I dlatego ja miałam problem, czy po prostu no, ta reklamacja będzie uznana. No oczywiście była uznana, bo to nie była moja wina, natomiast faktycznie usłyszałam od Pani, że gdyby to była moja wina, no to już byłby problem. Dlatego sobie postanowiłam, że jeżeli teraz będę zamawiała jakiekolwiek włóczki, to albo je otworzę, albo po prostu zrobię unboxing kilkuminutowy. I tyle. Ja mam jeszcze kilka paczek nieotwartych i myślę, że w następnym vlogu zrobię taki wielki unboxing i po prostu otworzę wszystkie paczki, bo być może tam też jest coś, czego nie zamawiałam, a nawet nie wiem. Więc wiecie, no to jest czynnik ludzki, to może ktoś się pomylić, to jest normalne życie, normalna praca. I no zdarzają się pomyłki, a jak się tak długo czeka, no to potem już mogą być problemy. A propos jeszcze tego swetra od góry do dołu. Oprócz tego ściągacza, gdzie się zamyka metodą włoską, którą ja nie lubię, znaczy nie lubię, bo nie umiem, ale jak się nauczę, to pewnie polubię, bo naprawdę bardzo dużo dziewiarek w ten sposób teraz dzierga swoje swetry, swoje bluzki. I rzeczywiście jest to moim zdaniem, to znaczy moim zdaniem i nie tylko, i zgadzam się z Teti tutaj w 100%, że w zasadzie to są same plusy z dziergania od góry do dołu. Ponieważ tak, jeżeli nie jesteśmy wymiarowi, chciałam powiedzieć, ale nie o to mi chodzi. Mało osób jest takich, które są rzeczywiście, mają takie wymiary, no powiedzmy, modelowe. Oczywiście dzianina się naciąga, można ją tam gdzieś tam skurczyć, są różne sposoby, ale też mi nie o to chodzi. Ja mam na przykład 1,60 m, no niecałe nawet, teraz się zbijam na starość jeszcze, wiadomo. I ja mam duży problem, ponieważ mam krótkie ręce. Już nie mówiąc o stanie, gdzie mam po prostu wyżej ten stan, wyżej talię, ale króciutkie ręce i wiecznie mam problem. Nie wiem, ile tego rękawa od dołu zrobić, żeby tutaj ta pacha wyszła, no powiedzmy, jak skrócę, żeby nie była znowu tak blisko, a znowu jak robię normalnie rękawy, no to ta pacha jednak jest dużo niżej. Robiąc od góry, mamy wszystko pod kontrolą. Możemy mierzyć ten sweter cały czas i właśnie te newralgiczne punkty jak pacha czy pas możemy sobie bardzo dokładnie określić, no i wtedy według swoich wymiarów dopasować. Więc ja tutaj widzę naprawdę same plusy. No oczywiście wzory jakieś, ale nawet żakardowe to można sobie odwrócić i robić właśnie od góry do dołu, a nie od dołu do góry. Haft krzyżykowy tak robiłam. Odwracałam i dokładnie to było to samo, więc odwracałam kanwę i wzór, więc jest dużo sposobów, dużo metod, ale myślę, że ta metoda jest warta rozpatrzenia przez dziewiarki, które robią tradycyjną metodą, czyli od góry do dołu, od dołu do góry, przepraszam, od dołu do góry.
I warto chyba spróbować. Wprawdzie, tak jak wspomniałam, moje początki nie są za dobre, bo no, chodzi mi o ten ściągacz głównie, o zakończenie ściągacza, żeby on nie był taki rozwleczony, ale nie był też taki ściśnięty. Trzeba dobrze po prostu dobrać naprężenie tego ściągacza, ale myślę, że to jest metoda wprawy, bo tak jak wspomniałam, bardzo dużo dziewiarek korzysta z tej metody i to się sprawdza, więc dlaczego nie spróbować? Tak, no to tyle na teraz, rozgadałam się. A tutaj czekają włóczki, zwłaszcza ta, no, to jest fajne, bo można wieczorem robić. Dobra, lewa strona. Fajne, podoba mi się. I kolor taki, kiedyś Wam wspominałam, że ja za brzoskwiniowym nie przepadam, ale okazało się, że naprawdę świetnie pasuje brzoskwiniowy i do granatu, i do błękitu, i do oliwki, i do zieleni, i do szarości, i do bieli. No naprawdę można robiąc odpowiedni makijaż, żeby nie być takim bladym, można nawet osoby, które nie przepadają za takimi kolorami, mogą go nosić. Także myślę, że wszystko jest kwestią takiego ogarnięcia wszystkiego. No i tak, to na teraz tyle. Chyba to będzie już cały film, bo już widzę, że jest kilkanaście minut, a ja znowu dalej mam problem z tym internetem. Jak jest dłuższy film, to muszę nockę zarywać i pilnować, żeby tam nic się nie podziało. Więc myślę, że takie krótsze filmy będą lepsze do ogarnięcia przez mój niesforny internet. Słuchajcie, jest mi niezmiernie miło. Dostałam bardzo dużo, tak na koniec, dostałam dużo życzeń w komentarzach. Dostałam bardzo dużo komentarzy pod ostatnim filmem. Dostałam bardzo dużo lajków, za które naprawdę bardzo, bardzo dziękuję z całego serduszka. I powiem Wam, że znowu jestem zaskoczona, bo mnie długo nie było. Zrobiłam ten film, no bo chciałam się pochwalić głównie tym swetrem od męża. Tak wyszło, że trochę się nie pochwaliłam i narzekałam, no ale też, niekiedy też muszę troszkę ponarzekać, wybaczcie. Wiem też, że bardzo było słychać deszcz na moich oknach wykuszowych. No niestety nie mam na to wpływu. Mogłam dać jakąś muzykę, ale przyznam się szczerze, że dałam muzykę i nie potrafiłam jej wyciszyć. Więc jeszcze kolejny etap montowania filmu przede mną. Musi ta muzyka po prostu być tak jak nie muzyka, tylko ten deszczyk, tak jak lało i faktycznie tak lało całe 3 dni. Zresztą dzisiaj jest podobnie, też pada co chwilę, a już miał być mróz i słoneczko. No ale nic to. W każdym razie jeszcze raz dziękuję za życzenia, dziękuję za wszystkie lajki, za komentarze, za subskrypcję, bo znowu przybyło. Jeżeli Wam się kanał podobał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo to rzeczywiście zwiększa zasięgi. No i ja będę mogła może kiedyś więcej tych filmów robić. No, dlatego, że ten algorytm gdzieś mnie zauważy w tym internecie. No tak, kończąc już, życzę Wam pięknego weekendu i słoneczka, żeby już pogoda się ustabilizowała. Niech będzie chłodno, ale niech będzie słonecznie, bo to zawsze nas nastraja tak optymistycznie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.